Hej, witajcie, z tej strony Zapek, witam was serdecznie, prawdopodobnie już w ostatnim odcinku serii Zagrajmy Dreamfall Chapters. Jesteśmy w Kianem, jesteśmy już po tych wszystkich głównych wydarzeniach, jesteśmy w enklawie. Tu mamy wszystkie memoriały, które oglądałem w poprzednim odcinku, memoriał Hamiego, memoriał rebeliantów, memoriał nieślepego Boba oraz przewodniczki. I jedyne co nam tutaj pozostało to porozmawiać z Liko, bo nie widzę tutaj nigdzie Enu. Chyba nie jest Enu, chyba że to jest Enu. Nie, to są rebelianci. Nie widzę Enu, więc ani Nane, też Nane tu powinna być. A w ogóle gdzie jest Całan i Bryn? Też ich nigdzie tutaj nie było. No to trudno. No nie było ich. Nie wprowadzili ich twórcy, więc rozmawiamy z Liko. Pewnie będziemy kończyć pomału wątek tutaj Kiana. Are you going to kill me now? I did swear an oath, Ozadi. You did. And if you choose to do so, I won't fight you. I won't fight my brother. I believe the gods may be willing to turn a blind eye to my commitment. Good. I'm glad you have forgiving gods. I share the sentiment. So, what now, Liko? Where to next? This war is just starting. You need people you can trust standing with you. I thought maybe I'd join you in Azadir. Oj, czy mamy poprosić Liko, żeby dołączył do Azadiru, czy lepiej, żeby został tutaj? He's needed here in Mercuria more than I need him in Sadir. I could use Liko's help in Sadir. And we've grown close. Tak szczerze mówiąc, ja bardziej polubiłem Enu niż Liko i no nie wiem, średnio mi tak decydować za losy Kiana, ale bardziej mi się wydaje, że Liko przyda się tutaj. We need good people who can help rebuild Mercuria and restore the relationship between humans and magicals. Without Shepard, the resistance is weakened. The war may be over, but there are wounds that need healing, and Enu can't do it on her own. I trust you to do it right, Liko. If you need me here, I'll stay. When do you leave for Zadir? As soon as possible. Utana fled the city with the first. I don't believe the Six have any idea they've been deceived. Even without the Prophet, the Masked Council has amassed enough power to make them a formidable enemy. Utana will be in control of Azadir when she returns there. We can't pull the entire Azadi army out of Mercuria without creating unrest. Half the troops will need to stay behind to ease the transition, but it'll have to do. We have the light on our side. Civil war seems inevitable, but we walk with the goddess, and our enemies are blinded by the shadow. We will prevail, and the mother will have to pay for her crimes. I'm bringing Naane with me. She asked to come along. She can be of good use. I'm going to ask Enu to step up and take over some of Shepard's tasks here in Mercuria. The two of you will make a great team. A wise choice. I believe so. If she accepts. She'll do anything for you. The restoration will take time, and it won't be complete before all the magicals are back in the city. The ones who want to return. But perhaps that's for the best. Trust between humans and non-humans will need to be restored first. I wish I could stay to help, but my mission isn't here. I need to look west now. This isn't goodbye, brother. We will see each other again. We will, Liko. Don't leave. This war isn't over. I know, but don't leave. We can't fix things here without you. And without Shepard, it's just me and Liko now. You will. Wait, what? Me? How? What? You're the strongest and bravest person I know. With Liko and you here, the Resistance will do fine. I don't... But... No, you see, I haven't... Huh? The others trust you and admire you. They'll listen to you. You've proved yourself. Okay, now you're going to make me cry. That's not fair. You'll be fine, Enu. Oh, okay, here we go. Floodgates wide open. Goodbye, Enu. I love you.
I mean, in a friendly way. I mean, screw it. No była fajna. Podobała mi się od samego początku. Trochę zwariowana, ale bardziej chyba taki typ człowieka. Magiczniaka mi się bardziej podoba niż Liko, który był zamknięty w sobie. Goodbye, Kian Alvane. Prophet, General, whatever else you're going to accomplish with your life, and I'm sure you will accomplish a lot. Good luck with everything. Go save your nation. Okay, all right. We have so much work to do. No, dobrze, że Liko zostaje chyba tutaj z Enu. Odbudują w miarę to miasto. Przywrócą mu dawną chwałę. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, i co tutaj mamy? Portal? Saga, czy ktoś inny? Saga. Hey, Who are you? Where do you come from? the Ether. I followed the song lines here. I walk between worlds. I'm Saga. Saga. Thank you for saving my life, Saga. Ścieżki, przeznaczenie czy przypadek? The choices I've made led me down this path, to Kian Alvane at just the right time. Every action played a small part in saving his life. I guess you could say it's fate that I ended up where I was supposed to end up, not due to any actions on my part, but because the universe decided. Fate, choices, I don't know. It might have played out differently, if not for a whole lot of coincidences along the way. Dobra, wybiorę chyba opcję ścieżki. Najbardziej mi się chyba podoba z tych wszystkich. You're welcome. Without you, I wouldn't be here today. The resistance would have failed. Perhaps. Anyway, thanks for saving the world then. I think our friend Zoe deserves much of the credit for that. I hope she pulled through. I'm sure she did. If not, I would know. We all would. She's... Important? Oh, yes. How did you know to be in the right place at the right time? Does it matter? Zdarzenie nieważne, Saga. Does it matter? Whatever the reason, maybe I don't want to know. Who is this woman? Her secrecy and lack of respect is frustrating. Ale mnie ciekawi, skoro ona wiedziała, więc dajmy to zdarzenie. Does it? Of course it matters. You showed up with the medicine I needed. Did anyone send you... It'll take a while to explain. We can cover it on the road to Sadir. Sadir? Capital of the Azadi Empire? Situated Wie, where co to the jest six Sadir. rivers meet the... Stop playing games, woman. I'm coming with you. What? Why? Because that's how the story goes. It's been written, and we can't change that now. We have a war to win. And then, in another decade or so, there's going to be an even bigger war. You'll definitely need me for that one. Us. You'll need us. It's been foretold, Bloodless King, for thousands of years. Seriously, I promise I'll cover all of it when we have some quality time to ourselves. Oh, and one last thing. You may not like this one yet. You're going to adopt me. Adopt? What? I'll need a name, in Azadir, a surname, otherwise I won't be useful to you. No one listens to a nameless person, and it's not like we can just get married. So you adopt me and bring me into your family, and I take your name and become a princess. Saga Alvane. I like the sound of that. I've never had a surname. We didn't need one. What are you talking about? Again, I'll explain soon as we leave. And we should leave soon, because Sadir needs you. Got it. Yes. Yes. To Sadir. But unless you explain everything, I'll toss you overboard before we're halfway there. Understood? I can live with that. Good. Adopt. Mm-hmm. Also, how did you get here? How did you know I was in the Enclave? What was that portal? Can you open portals anywhere? Why not just... Everything. I pinky promise. Light save me. No i tak się dowiedzieliśmy, że Saga dostała nazwisko Alvane. To będzie Lady Alvane.
Czyli nam to już dużo rzeczy wyjaśnia, ale tak jak mówiłem na samym początku, że saga jest tą staruszką pierwszej części gry, która opowiadała historię April Ryan i o zmianie strażnika. A tutaj jest, widzimy, Zoe, która jest chyba tym razem w prawdziwym szpitalu. Szpital. Good morning, sunshine. Może nie? Szpital. Oh no, not again. I promise you, it's for real this time. Do you need anything? Do you need water? The curtains closed, or... No, it's okay. The sun, it's good. The doctor said you'd be waking up. I wanted to be here when you did, to... Well, to explain. Did we win? We're still here, and the bad guys are gone, so I guess we did. What happened at the end? There was a bright light, voices, and nothing. Darkness, and then, well, this. I don't know. That thing that came through, it wasn't human. It tossed me aside like I was nothing. I'm lucky I wasn't killed. I tried to get back on my feet, but then there was a blinding flash of light. And when it faded, it only took a second or two, and then there was just you. No one else. I thought you were dead. And Helena? Gone. Perhaps that thing... Anyway, she won't be back. If she survived, she'll stay away. There's too many people want her locked up. Or dead. Watticorp. Are they still after me? Oh no, they've got enough problems on their hands. Your friend Sully broke the story. They've been linked to the suicide bombing in Propast, to political payoffs, to corruption, and their plans for the Dream Machine were exposed. No one's going to want to log back in anytime soon. The syndicate's under pressure from the other corporations because of their relationship with Watti. The Eye is under investigation too. They've pulled their operatives from Europolis. That article made shockwaves. Sully sounded really happy when he called. He'll be even happier when he hears you're awake. Watticorp will probably survive. The Dream Machine will not. And without that, they couldn't care less about you. About us. That's good. And Reza, is he... When Eingana was destroyed, DreamNet shut down. Watti could no longer control him. He's okay. Confused, but okay. I called him this morning. He's on his way down. Good. Dad, what were you doing in Mumbai with that woman? I didn't know any other way. Unless I cooperated, Watti was going to take you away. Helena convinced them to let us bring you to the lab. They believed we were working on improving DreamNet, while Helena was secretly working on her project, altering reality. How? Use entangled particles to affect the quantum state of dreamtime in order to reshape the physical universe. Change dreams, change reality. Helena spent 30 years on this project. We were partners. But it was always her project, her theories. I'm not sure I ever believed it would actually work, but she was determined, and I... You made me. We did. I don't know if you'll ever forgive me for not telling you the truth, but you began life as an experiment. Our goal was to create an individual capable of existing in both realities, the physical and the dreaming. Someone who could change the world with a single thought, with dreams, but it didn't work. You were just a child. To your mother, you were an asset she could use and discard, but you were my little girl. That's why I left. You were only 2 years old. Helena had given up on you. In exchange for my share of Jiva, she let me take you away. I thought it was over. I didn't know she'd come back for you. There's
too much to process right now. I can't. I'll need time. And I'll need the whole story, from beginning to end, all the way back. Of course. I'm really sorry, Zoe. I let you down again. Dad, stop. You did what you had to do to save me. I still need to understand exactly what happened, but I don't blame you. Where are we? Still in Jiva's Mumbai lab? No. This is the real deal. We're back home. Back in Casablanca. Okay, good. I want to stay. In the hospital. I want to go home. To our house. I miss home. I miss you, Dad. I've missed you too. Of course you can come home, sweetheart. But I'll be asking tons of questions, and I expect honest answers. No more protecting me from the truth, okay? Okay. Right now, though, I just want to sit here and watch the sunlight. I'm sick of sleeping. Sick of dreaming. I want to be awake. Razem. Jednak chyba ich związek przetrwał, chociaż mieli bardzo kiepsko w tym Europolis. No dobra, kolejna osoba, która chce dużo pytań zadać. Tak jak Kian Sadze, tak teraz Zoe swojemu ojcu. 5 lat później. Co się będzie działo 5 lat później? Albo co się stało 5 lat później? Co my tutaj mamy? To jest mały kruk. Malutki strasznie, odrodzony. Jest Kian, Nana i Saga. To są prawdopodobnie w Sadirze i on został tym królem chyba, tak? O którym mówiła Saga przed wyruszeniem do Sadiru, właśnie tam w enklawie. Tak, to jest chyba Sadir. Nie, on jest tym królem. Razem znany. Znaczy znany. Sam królem jest, ale tam stoi razem znany i Sagą. I dobrze, Kian. Teraz chyba to było 5 lat, czyli za 5 lat będzie jakaś wielka wojna, którą Saga też ci przepowiedziała, więc się na nią szykuj. A my jesteśmy już z powrotem w Stark. I chyba to jest Casablanca. Tak coś mi się wydaje, no bo to gdzie byśmy mogli indziej być? Prawdopodobnie jesteśmy z Zoe, a Zoe chciała wrócić do domu do Casablanki. Więc chyba to jest Casablanca. I to jest chyba nawet balkon Zoe. Czy Zoe jest w ciąży? O, super. Zmienia potomstwo. Jeszcze nazwij jej Lux. Tu mamy Wonkersa, Zoe czyta książkę. I je sobie soczek pomarańczowy. No i sobie jej życie pomału się toczy. Już bez problemów, bez ratowania świata. I bez ratowania April Ryan. No miło. To chyba, znaczy, no, na pewno to jest dziecko Rezy i Zoe. Hej, no chociaż z drugiej strony nie wiemy, ona też powiedziała do kogoś, hej, mogło się przez te 5 lat dużo rzeczy zdziać, mogli się rozstać, ożenić, no wyjść za mąż? Wyjść za mąż może kobieta, ożenić się facet. Mogli wziąć ślub i mieć dziecko, a mogła Zoe mieć całkowicie innego partnera i z nim mieć potomstwo. Teraz gdzie się przenosi? Epilog. Ci, którzy wędrują pomiędzy światami. Czyli już zaraz będziemy kończyć naszą historię. Jesteśmy znowu w domu pomiędzy światami. W odległej przyszłości. Czyli bardzo, bardzo dawno. Długo po zakończeniu tych wszystkich pewnie opowieści, tak? I to jest prawdopodobnie Saga. Every year it gets colder. Now let's see if we can't put some life into you. No dobra, rozpal ogień w kominku, ale to sobie zrobimy na samym końcu. Najpierw sobie tutaj chciałbym pochodzić i posprawdzać, co my tu mamy. Tu jest jakiś obraz.
Our bloodless king. He did not enjoy that throne, but he never complained. Not to me, at least. Even my endless teasing couldn't faze him. No, czyli to jest obraz Kiana, który był królem. My dearest Kian, I miss our long conversations. I even miss how every single one of my jokes passed over your head. Dobra, tutaj kolejny rysunek. Not bad for a 7-year-old with no idea of what was happening to her and why she was having such vivid dreams. A, czyli to wszystko ci się śniło. Ta cała historia April ci się wyśniła, dlatego ją narysowałaś. I'll leave them up. After all, Papa isn't around to tell me to clean up and bring them to my room. No bo niestety taty już nie ma prawdopodobnie. Brave Zoe. It couldn't have been easy getting caught up in events and wanting nothing more than a quiet, normal life. From what I've heard, she lived a long and fulfilling life. And I know she passed the dream on, or all this wouldn't be. Aha, czyli to dziecko dostało dalśnienia i ono sobie teraz wyśniewa... Może śni o rzeczywistości i dlatego świat cały istnieje. Hugsy. He's the only creature in this little world of ours older than me. Aha, no tak, no bo ty jesteś w tym domu pomiędzy światami, tutaj czas inaczej płynie, więc prawdopodobnie wszyscy są już, nie żyją, albo są młodsi od ciebie, no tak. What's that, Hugsy? You miss Papa? I miss him too, old buddy. Oh, dear old Hugsy. You're barely holding together. No okej, to nasz przydulak, który był od samego początku. Tu mamy mapę ścieżek śpiewu. Now that my life's winding down, I feel like I'm just beginning to understand song lines. But at least here they are, charted and documented. Someone may benefit from my experiences. Ja się zastanawiam, czy to jest coś powiązane z bandą, którzy też śpiewali, tworząc tunele. I would so like to go, but not now, not today. Talizman tu jeszcze jakiś mamy. This was April's. I'm not sure how that's possible or how it ended up here, but... Tak, to jest talizman równowagi, który dostała od Tobiasa April i do którego pochłonęła chaos. Tak, chaos. So much energy. Her chi is in this. Okej, tu jest chyba tak, to jest obraz April. It's hard sometimes to separate my own memories from what I've read and heard. April's journeys are vivid to me, but also dreamlike. No, bo jak w końcu jesteś Saga, ty jesteś potomkinią. To nie potomkinią, tylko dzięki temu, że April nie przeżyła, to ty się narodziłaś? No tak, to można nazwać? Coś w tym stylu. Someday, at the very end, maybe we will meet face to face before the cycle begins anew. No właśnie. Jak pamiętamy z pierwszej części gry, to może się stać. His feathers are a lot grayer these days, poor thing. He hates growing old even more than I do. To są pióra kruka. I'll leave it be. A tu jest jeszcze gitara. Thank the worlds I learned to play the guitar, or I might never have discovered the song lines. Aha, czyli dzięki graniu na gitarze udało ci się odkryć ścieżki. I'm too busy to call on the song lines tonight. But perhaps another day, when my legs don't hurt. Tu mamy jeszcze symbol na suficie. It's such a beautiful design, and it keeps the house anchored in perfect balance between all worlds and all times.
Mamy kolejne księgi. Wojna równowagi. The complete history of the war of the balance and the reunification of worlds. Volumes 1 to 13. I've yet to make it all the way through, I'm afraid. Aha, czyli cała historia, tak? Od czasu rozdzielenia światów do połączenia. The twin worlds became one, and decades of strife and unrest followed. Many perished, but it had to be so. Magic and science could not be divided forever. No to pamiętamy, że te światy się połączyły. Już to mówiłem. Nie wiem, czy w tym, czy w poprzednim odcinku. That's a tale for another occasion. Mam nadzieję, że kiedyś też usłyszymy taką historię. Tu jest jakaś pamiątka jeszcze. Co to jest? Worlds like that one are jarring. Everything just slightly off. It's like it was designed to keep me on edge. And I have such a hard time understanding post-physicals. Aha, czyli jest jakaś pamiątka ze świata, który odwiedziłeś całego. Tu jest wygodny fotel. It's the comfy chair. Zaraz podejdziemy tu do środka, tylko sobie najpierw posprawdzam naokoło rzeczy. Tu kolejna pamiątka. She came to me when I was a child. She spoke to me, comforted me. Biała smoczyca prawdopodobnie. Tu kolejne książki. The Secret Lives of Stickman. Gałęziaki były w pierwszej części gry. I'll sit down and read later, with a good cup of tea from a floating teacup. The people of Stark got a sneak peek of what reunification would be like with the collapse. For most, it was not a pleasant experience. Okej, no czyli była awaria podczas połączenia. No żadna awaria była. W momencie, gdy strażnik chyba zmieniał wartę. Zaraz też do kominka podejdziemy. Tylko tutaj sobie wszystko przejdę w kółko i pooglądam. I had to visit Letok. I couldn't just let that mystery be. But the paths didn't lead me to them, or to that time, and I found nothing. Okej, a tu co tu masz jeszcze? Mapa multiversum. Still so many worlds unvisited, so many universes left to traverse. But time's running out for me. Coś możesz zrobić? There. Oh, yes, I remember that place. And that strapping Coruscant farm boy. It was an enjoyable 2 weeks. Until his wife returned. Dobra, chyba nie chcę wiedzieć, co się tam działo. Dalej, co mamy? Maszyna do pisania z twojej mamy chyba. Why did you never come back to me, Mama? Were you really not able to find your way? Or did something else happen? Tego pewnie też się nigdy nie Did you dowiemy. forget about us? Niestety, czy ona zginęła, czy się zgubiła? I could never write as well as she did. So I stopped trying. Tu mamy zdjęcie rodziców. I like to think Papa found Mama in the end. And that they lived out their lives together somewhere green and beautiful. No oby, Saga, oby. Byłoby fajne, szczęśliwe zakończenie dla nich. I miss you guys Nie dziwię się, tak so much. wygląda jakbyś sama była w tym domu. My wiemy, że gdzieś się tutaj kruk kręci, ale tak wygląda jakbyś była sama. One of my favorite worlds, vast and beautiful. It took me days to walk there, across treacherous song lines, avoiding discordants and bell strikers. Kolejna pamiątka? I prefer my worlds three-dimensional, thank you very much. Chyba więcej wymiarów miał ten świat, dlatego. The dead walked in that world. They were exceedingly polite, but it still creeped me out no end. W ogóle ta saga po tych wędrówkach bardzo przypomina mi Ciri z Wiedźmina, która też wędrowała, też opowiadała Geraltowi, że była w świecie, gdzie było dużo pistoletów i tak dalej, w tym świecie z cyberpunka. One of the Sylvan worlds. Beautiful and peaceful, as always. So naturally, I grew bored. Tak, Again. jeszcze mamy włócznię, ominąłem ją. One day, I'll get rid of that accursed thing. It's stained with the blood of dragons, but it's too dangerous to simply discard. No, jeden z dwóch artefaktów.
I don't much like holding it anymore. It's thick with the blood of dragons and heavy with broken dreams. Mamy obraz. One of my older works. I must have painted that when I was in my late teens. Mi się wydaje właśnie, że to jest pierwsza scena z Najdłuższej Podróży. I won't mess with this one, but I think I'd like to revisit this particular scene in a painting. Perhaps something that goes further back, to the beginning of the journey. Dragons and dreams. No tak się zaczynała właśnie Najdłuższa Podróż pierwsza. W śnie i w smokach. I tutaj to miejsce, jak sobie przypomnicie, jak się w ogóle jeszcze bardziej zaczynała Najdłuższa Podróż, czyli opowieść Lady Alvane, to ona sobie siedziała tutaj na tym fotelu, właśnie tak, i tutaj na tych poduszkach siedziało dwoje dzieci, którym ona to opowiadała. A na samym końcu opowiadania przyszedł kruk, a jeszcze gdzieś po środku, tak trochę nie idę po kolei, po środku z tych drzwi tutaj za nami weszła April Ryan, która uciekała przed awangardą i weszła do tych drzwi koło Fringe Cafe. Rose loved to tinker with her creations. Now where did those dragonflies of hers go? Nie wiem, to jest Rose, chyba nie było jej nigdy I'll wcześniej. make some tea to go with the shortbread later, after my guest has left. O, masz jakiegoś gościa, albo będziesz miała. I never could get rid of that old thing. If I sit down, I don't know if I'll be able to get up again today. No dobra, chyba przeszliśmy w kółko, wszystko, nie mam w tabulatorze żadnego ekwipunku, mam tylko cel, jeszcze zobaczę sobie bibliotekę postaci, tutaj też nic nowego nie ma, więc chyba rozpalimy w tym kominku. Dalej cię ogień chyba nie parzy. Rozpal ogień w kominku, to się nam udało zakończyć. Jakie będzie kolejne zadanie? Rozsiądź się w wygodnym fotelu. Jeszcze okno, coś pukało do okna. Ktoś puka w szybę. Kruk? Tam jest zima. It's freezing out there. A ty jesteś siwy. No tak, byłeś siwy. You should not have let me go outside. Brr. You're a big boy. What imbalance were you thinking? Fresh air. And I was going a bit stir-crazy inside. You know very well it's not safe. Paths shift with the wind between worlds, and the song lines are fragile things at the best of times. One discord, and you could end up lost forever. Just like... You worry too much, old woman. Oh, old woman, huh? You're no spring chicken yourself, bird. Oh, bird me. I've survived worse. Anyway, time to dry my cold feathers by a roaring fire while I enjoy a saucer of sweet sherry. Oh, I'm sorry. I forgot to tell you. You can't. What? I can't what? Be here. You're not serious. You're serious. I'm receiving a visitor, and she mustn't see you. There'll be too many questions. Questions I can't easily answer. And who, pray tell, is this very important visitor? I will tell you. Afterwards. Go upstairs and warm yourself by the chimney. It won't be too long. After all these years, I get no respect. No, don't say anything. It's fine. I'm going upstairs. Just don't expect me to come back down again later. Or ever. I'm making shortbread. Call me when it's ready. Kruku. Ktoś puka w szybę, to już mamy zrobione. Więc teraz chyba rzeczywiście możemy się rozsiąść w wygodnym fotelu i zobaczyć, znaczy jakiego gościa nasza Lady Alvane chce ugościć. A już chyba domyślam się kto. Wy też pewnie, jeżeli oglądacie tą serię od pierwszej części. Ścieżki się otworzyły i wpadła April Ryan w stroju z Mercury. Welcome, April Ryan.
Tak jest. I tą scenę widzieliśmy z perspektywy, znaczy no troszeczkę innej, ale wtedy, gdy graliśmy w Najdłuższą Podróż, to dokładnie tutaj weszliśmy. Zespół Red Thread Games i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą trylogię. Więc jak oceniam tą grę, tak po mojemu, to ogólnie jeżeli chodzi o tą część, to nie podobała mi się aż tak bardzo, jeżeli w porównaniu do pierwszej części. Umieściłbym ją na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu bym oczywiście umieścił Najdłuższą Podróż, na drugim tą grę, a na trzecim Dreamfalla, głównie dlatego, że tam były te sceny walki niepotrzebne. I tam jeszcze były sceny chyba hakowania i dużo takich rzeczy było tam wdrożonych na siłę, niepotrzebne. Ta część była taka bardziej przygodówkowa. To w ogóle jeszcze w tle po prawej stronie widzicie takie sceny z Najdłuższej Podróży, trochę przerobione, ale to wszystko tam widzieliśmy w poprzedniej części, w sumie w pierwszej. Dobra, i co bym tu jeszcze mógł powiedzieć? Fabuła tej części była tak troszeczkę skomplikowana według mnie. Znaczy, no wiem, że ona była połączona z Dreamfallem i to musiało się w jedną całość tak jakby skupiać, ale nie było to zbyt proste do zrozumienia. Najwięcej w sumie tutaj się zadziało w Księdze Piątej i w tych trzech ostatnich rozdziałach, gdzie w sumie wszystko tutaj się rozwiązywało i wiedzieliśmy dokładnie, co chcemy zrobić i po co. A tak to na początku to było może też nie przedstawienie świata, no bo my tą Markurię już tak dobrze znaliśmy. Te misje tutaj Kianem na początku to były tylko bieganie z punktu A do punktu B po tej samej mapie. Nic nowego praktycznie nie odkrywaliśmy nowego świata. Ja wiem, że w tej grze nie chodziło o odkrywanie tego świata, no bo Najdłuższa Podróż nam to pokazała. Pięknie pokazała wtedy Markurię, pięknie pokazała, jak wygląda Arkadia. Ta wyprawa na północ do właśnie tego zamku rapera Klaksa, czy wyprawa na południe do Gen i no w sumie nie byliśmy w Gen, ale byliśmy przy Alatienach i tych drugich, co są pod wodą na M, a nie przypomnę sobie. No i tam właśnie pozwiedzaliśmy dużo więcej rzeczy i chyba to było dużo według mnie lepsze, no bo to było przedstawienie świata. Druga część to była bardziej takie historie w tym świecie już wykreowane, więc to mieli prościej. A trzecia, to tutaj dużo świata nie pokazali. Było to Stark, to Europolis, ale tutaj każde inne miasto mogła to być Casablanca, mógł to być Newport i też z drugiej strony wolałbym, żeby to była Casablanca czy Newport, bo byłoby to bardziej takie swojskie, no bo tam to Europolis było coś nowego, znaliśmy Rezę i tyle, i tylko Rezę. Nie mieliśmy kontaktu z żadną osobą z przeszłości, a ja lubię właśnie takie kontakty, gdzie bohaterowie właśnie wracają do tyłu, że to, co się działo wcześniej, ma jakieś konsekwencje później. A tutaj, czy tak się działo? No nie licząc tego, że teoretycznie uratowaliśmy April Ryan, bo dzięki temu mogła się odrodzić jako Saga, to nic się chyba tak za bardzo aż nie łączyło. Chyba nie, tak sobie tak na szybko myślę. No i chyba tyle by było z naszych przygód. Tę grę, tak jak mówię, lubię ogólnie całą tą trylogię. Świetna to była historia, jeżeli chodzi o te wszystkie części naraz. Więc nie żałuję, że to nagrałem, że wróciłem do nagrywania tylko po to, żeby dograć tą część do końca. Ale to też nie powiedziałem, że to będzie moja ostatnia gra. Coś planuję jeszcze na kolejne serie. Pewnie widzimy się niedługo. Mam nadzieję, że bardzo niedługo. A co do Najdłuższej Podróży, no wiem, że tam są jeszcze plany, że ten twórca, nie chcę przekręcić jego imienia i nazwiska, ale on chyba jeszcze rok czy 2 lata temu pisał, nie wiem czy na Twitterze, teraz to już X, czy na jakiejś innej platformie, że chciałby jeszcze wrócić zrobić Najdłuższą Podróż Home, czyli The Longest Journey Home, żeby te przygody April i Crooka między Najdłuższą Podróżą do Dreamfallu przedstawić. I myślę, że to by była też bardzo ciekawa gra, chociaż troszeczkę by im pewnie brakowało tam Stark, bo ja też lubiałem ten Stark z pierwszej części, tam pokazanie tego świata dokładnie przeciwieństwa, to było
fajnie można było się, jakby to powiedzieć, poczuć, że tutaj, że gdy byliśmy w Stark, to było widać, że to jest przyszłość, że w rzeczywistości takich rzeczy się nie dzieje. Znaczy nie dzieje, że takich rzeczy jeszcze nie ma, ale a znowu będąc w Arkadii to była magia, świat fantazy, który też lubię, więc dlatego mi się to bardzo podobało. I to w The Legend of January Home mogłoby być tak, że bylibyśmy tylko w Arkadii, to pewnie byłoby kiepskie na swój na swój sposób, ale chyba nie dałoby się tego, chociaż twórcy mieliby pewnie milion sposobów, bo my nie wiemy w sumie, czy April skakała jeszcze po tym. Było to powiedziane, że ona już zatraciła tę umiejętność po ostatnim skoku z świata strażnika? No nie wiem. No i nie wiem, dobra, to nie ma co chyba dyskutować na temat, ta gra na razie nie powstaje. Tam jeszcze w ogóle chyba przeczytałem na tym Twitterze, że ta firma, która wydała tą grę, czyli Red Thread chyba się nazywają, to w ogóle straciła prawa do Najdłuższej Podróży, więc to może być w ogóle jakieś odległe plany, no ale mam nadzieję, że za parę lat znowu się spotkam na tym moim kanale i będę wam mógł przedstawić moją ocenę kolejnej części, bo miło mi się to nagrywało, super mi się to komentowało i jeszcze bym wrócił do tego świata. Szkoda, bardzo szkoda, że nie było dubbingu. Kurczę, chciałbym usłyszeć Olszówkę, chciałbym usłyszeć Boberka jako Kruka, właśnie, żeby te postacie wróciły. Czy mogliby też pozmieniać głosy, bo mi się wydaje, że głos Kiana by tutaj już tak bardzo nie pasował, jak pasował w poprzedniej części, ale lepiej by się grało, bardziej bym się wczuł, gdyby to było z dubbingiem. Może za parę lat, gdy sztuczna inteligencja będzie jeszcze bardziej jeszcze mocniejsza, jeszcze będzie miała większe zdolności i to może będzie dało się jakoś spróbować podłożyć głosy, ale to oczywiście nie ja, ale mamy tutaj forum gry po polsku, od których mam to spolszczenie od chłopaków, że nie wiem czy od chłopaków, od zespołu i jestem bardzo wdzięczny, że mogłem tutaj zagrać po polsku. Tak jak mówiłem na samym początku, przy pierwszych odcinkach, ja tę grę przeszedłem, tylko przeszedłem jeszcze bez wersji Final Cut, którą teraz graliśmy. Tam parę postaci w ogóle wyglądało inaczej. Reza chyba wyglądał inaczej, tak z tego co pamiętam. Na pewno ta dziewczynka, Hanna, wyglądała całkowicie inaczej. I no pewnie jeszcze parę rzeczy się tutaj pozmieniało. No i w sumie nie wiem co chciałem powiedzieć, wypadło mi, bo zacząłem czytać te napisy. No i dobra, no i chyba to było tyle, jeżeli chodzi o Dreamfalla, Najdłuższą Podróż. Wszystko się w sumie zakończyło, świat jest uratowany. Może przez to, że saga wspomniała coś o tej wojnie 10 lat po tych wydarzeniach, to może to jest jeszcze twórcy sobie taką malutką furtkę otworzyli, że tam coś jeszcze mogą zrobić, ale na razie nie ma planów, więc raczej nie wrócimy do świata Stark Arkadii. No i co? No i chyba to by było tyle. Jeszcze wiem, że a propos przygodówek, nagrałem 3 części z Syberii. 4 mam na dysku, ale nie wiem, czy ją póki co nagram, bo ona mi trochę klatkuje. Mam bardzo słaby komputer i albo sobie zrobię upgrade komputera, albo może coś pobawię się w ustawieniach, może będzie troszeczkę gorzej wyglądała, ale no nie wiem. Na pewno to nie będzie kolejna część, znaczy to nie będzie kolejna seria na moim kanale, bo mam w planach coś innego na razie. Nie mówię co, bo jeszcze nie nagrałem żadnego odcinka, nie wiem jak to wyjdzie, nie wiem czy to się w ogóle będzie fajnie nagrywało mi, czy nie. Ale mam nadzieję, że jednak te plany moje wypalą i niektórzy będą zadowoleni z kolejnej serii. No i co? No i chyba tyle, bo już zakończam to 4 raz. I no cóż, no zapraszam do innych serii na moim kanale. Zapraszam do komentowania. Teraz staram się przynajmniej, żeby co wtorek i co czwartek wlatywało Lego. Prawdopodobnie teraz wlatuje... Chyba tak, Lego, Harry Potter, lata... które? 5, 7? No nie wiem, bo jeszcze nie nagrałem żadnego odcinka, bo tutaj trochę te Dreamfall nagrywałem do przodu, żeby tam na święta i po świętach mieć już troszeczkę pustą głowę, więc nie wiem jak to jest dokładnie, ale tak jak mówię, zapraszam do innych moich serii, zapraszam na kolejne przyszłe moje serie, ewentualnie do obejrzenia sobie poprzednich. Miałem Floyda, gdzie chyba nie ma po polskim komentarzu na YouTubie, Septera Core też na pewno nie ma po polsku, nigdzie nie, przynajmniej w momencie, gdy nagrywałem to nie było. No i cóż,
To i tyle, bo długo się rozgadałem. Możemy przewinąć napisy. No, mogłem je przyspieszyć od razu spacją, żeby się szybko przewinęły. To może bym nie musiał aż tyle gadać. Dobra, jak wcisnę escape. Dobra, wychodzimy z napisów. Sorry, twórcy wszyscy, ale nie chce mi się tego tutaj czekać. Aż wszyscy przylecicie. No i tyle. O, mamy teraz całkowicie inne menu. Tak jak wam opowiadałem w którymś odcinku, że to menu główne jest różne w różnych księgach. To teraz mamy w ogóle menu... Tego jeszcze nie widziałem. Tu u góry mam kursor? Nie mam kursora. Może tak będę miał, wcisnę spację. Tutaj jest saga z Kianem, to jego już przybrana córka, tu jest mała saga, tu są wszystkie ścieżki, włócznia, tu jest stara saga, amulet, czy tam medalion April, saga jako młodzież i saga jako dziecko, takie troszkę starsze niż tu, a tu nie wiem, tu nie widzę dokładnie co tutaj jest. No i co? No i to chyba byłoby na tyle. Więc ja się z wami żegnam. Tak jak mówię, zapraszam do komentowania, zapraszam do łapkowania i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do kolejnej serii. Trzymajcie się. Cześć!